Jeśli Rosja zatrzyma dostawy ropy do Niemiec, to Polska pomoże, ale pod jednym warunkiem. Komisja Europejska każe przygotowywać się na trudne lato na rynku paliw. Rosja ukrywa pewne dane, które pokazują, że trwa implozja naftowa przez sankcje i dronopad Ukrainy pomimo skoku cen ropy. Jest 22 kwietnia 2026 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Pozdrawiam Państwa z Katowic. Niebawem wyruszam na Europejski Kongres Gospodarczy, czyli ważne wydarzenie także dla energetyki. Będę o tym informował także w podcaście Energy Drink. A teraz przechodzę do informacji dnia. Rosja ukrywa prawdziwe koszty wojny. Sankcje i dronopad powolutku ją wyniszczają. Szwedzki wywiad twierdzi, że Rosja oszukuje świat fałszywymi danymi o odporności na sankcje za inwazję na Ukrainie. W rzeczywistości jej gospodarka jest nadal w trybie implozji naftowej, pomimo skoku cen ropy. Potwierdzają to także dane Banku Finlandii. Szef wywiadu wojskowego Szwecji Thomas Nilsson powiedział w wywiadzie dla gazety Financial Times, że Rosja poradziłaby sobie z deficytem budżetowym rosnącym przez wojnę na Ukrainie dopiero, gdyby ropa rosyjska Urals była warta ponad $100 za baryłkę przez rok. Jeszcze dłużej Rosjanie musieliby mieć taką cenę ropy na rynku, aby uporać się ze wszystkimi problemami gospodarczymi, które mają. Ta teza zadaje kłam przekazom Kremla o tym, że wojna w Iranie sprawiła, iż nie działają sankcje Zachodu oraz inne ciosy w gospodarkę Rosji wymierzone za inwazję na Ukrainie. Według danych Nilssona Rosja będzie miała problem z kontynuacją inwazji na Ukrainie przez 5. rok, szczególnie jeśli USA i Iran dojdą do porozumienia kończącego walki, a cena ropy znów spadnie. Cytuję: oni wciąż mają problem systemowy, ich model rozwoju jest nie do utrzymania. Zakłada produkcję materiałów, które potem są niszczone na wojnie, ocenił szef wywiadu Szwecji. Obecnie sektor obronny odpowiada za większość wzrostu gospodarczego Rosji, ale jego produkty znikają, niszczone na froncie. Według wywiadu wojskowego Szwecji sektor obronny Rosji przynosi przychody w zakresie budowy dronów potrzebnych do ataków oraz obrony w wojnie z Ukrainą, ale pozostałe działy przynoszą straty. Prezydent Rosji Władimir Putin przyznał, że wzrost produktu krajowego brutto Rosji spadł o 1,8% w styczniu i lutym, w tym w obszarze produkcji przemysłowej oraz budownictwa. Bank Centralny Rosji ocenił, że warunki zewnętrzne są coraz gorsze i szkodzą eksportowi oraz importowi. Chodzi oczywiście o sankcje Zachodu, które ograniczają przychody z najbardziej rentownej działalności Rosjan, czyli sprzedaży węglowodorów. Według Nilssona rosyjski bank centralny fałszuje obraz inflacji w Rosji, a prawdziwa stopa procentowa powinna wynosić około 15 punktów procentowych zamiast oficjalnych 5,86 punktów. Gospodarka Rosji może wejść teraz tylko w 2 scenariusze: długoterminowego upadku albo nagłego szoku, ocenił Nilsson w Financial Times. Tak czy inaczej, Rosjanie zbliżają się jego zdaniem do katastrofy finansowej. Należy dla uczciwości analitycznej dodać 3. scenariusz. Rosja może zamienić się w drugą Koreę Północną i kontynuować agresję pomimo coraz gorszej sytuacji gospodarczej. Dla Kremla przepalanie zasobów na wojnie może być bardziej istotne od dobrobytu społeczeństwa. Rozbieżność między oficjalnymi raportami Kremla a szacunkami zachodnich służb, takich jak szwedzki wywiad wojskowy, wskazuje na to, że prawdziwy stan rosyjskich finansów jest maskowany polityką dezinformacyjną. Dlatego Szwecja, tak jak Polska, podkreśla potrzebę wprowadzenia nowych sankcji wobec Rosji, aby zwiększyć presję na Kreml. Europa nie zrobiła jeszcze wszystkiego, co mogłaby, by zaszkodzić gospodarce Rosji, wskazywał Nilsson. Jego zdaniem Rosjanie nie zrezygnowali z celu dalszej inwazji na Ukrainie i zajęcia wybrzeża Morza Czarnego. Szef wywiadu Szwecji twierdzi także, że problemy gospodarcze mogą sprawić, że Rosja nie będzie mogła skutecznie realizować tego planu. W ocenie realnej sytuacji w Rosji objętej sankcjami Zachodu przychodzi z pomocą także Bank Finlandii. Najnowsza analiza autorstwa starszej ekonomistki Heli Simola opisuje, w jaki sposób skok cen ropy oddziałuje na gospodarkę rosyjską. Według analityczki tylko długotrwały wzrost cen ropy przełoży się na szybszy rozwój gospodarczy Rosji. Aprecjacja baryłki zwiększa przychody Kremla, ale, cytuję, jeśli skok cen będzie tylko przejściowy, nie pomoże rządowi rozwiązać długoterminowych problemów finansowych.
Simola przypomina, że budżet rosyjski zakłada walkę z deficytem i cięcia wydatków. Został także zaplanowany z założeniem istotnie tańszego rubla względem dolara. Cytuję: zwykle wyższe ceny ropy podnoszą wartość rubla, więc założenia budżetowe na ten rok mogą się nigdy nie zmaterializować, dodaje analityczka Banku Finlandii. Przychody naftowe denominowane w rublach mogą podkopywać budżet na ten i przyszły rok, stwierdza analityczka. Tylko wzrost cen ropy Brent powyżej $120 za baryłkę dałby nadwyżkę przychodów budżetowych liczoną w rublach. Nawet z wyższą ceną ropy notowaną w marcu deficyt budżetowy Rosji wzrósłby o 900 miliardów rubli do około 4,7 bilionów rubli, czyli 2% PKB. Chociaż spodziewamy się, że wzrost cen ropy wesprze gospodarkę rosyjską, skala zależy głównie od tego, jak długo utrzymają się wysokie ceny i jak wysoko wzrosną, ocenia Simola. Jeśli skok cen będzie krótkotrwały, a sankcje na ropę rosyjską pozostaną w mocy, gospodarka rosyjska uzyska tylko krótki oddech. W każdym razie Kreml czekają trudne wybory tak długo, jak będzie kontynuować wojnę na Ukrainie, a sankcje będą ograniczać jego zdolności finansowania, podsumowuje autorka analizy. W każdym ze scenariuszy przywołanych przez Bank Finlandii Rosja będzie miała nadal istotny deficyt budżetowy. Jedynie w scenariuszu z baryłką Brent za $120 przez dłuższy czas zmniejsza się on około 2 razy względem planu budżetowego. Oznacza to, że jeśli ceny ropy przestaną rosnąć przez wojnę w Iranie, a sankcje wobec Rosji zostaną utrzymane, implozja naftowa będzie kontynuowana. Problem polega na tym, że USA i Iran nie doszły wciąż do porozumienia, a Biały Dom zawiesił sankcje na dostawy ropy z Rosji do Indii na kolejny miesiąc. Brak ropy powyżej $100 nie musi też oznaczać natychmiastowego bankructwa, lecz wymusi na Kremlu drastyczne cięcia w sektorze cywilnym lub głęboką dewaluację rubla, co przeniesie koszty wojny bezpośrednio na obywateli. Ci są coraz bardziej doświadczeni wojną przez ataki dronów Ukrainy, czy też odcięcie internetu przez władze rosyjskie. Być może dlatego Rosja rozpoczęła kampanię na rzecz powrotu surowców rosyjskich do Europy oraz dalszego znoszenia sankcji. To może być jej jedyny ratunek przed postępującą implozją naftową, na temat której dane docierają do świata zewnętrznego pomimo przekłamań Kremla. Z kolei ustępstwa wobec Rosji dadzą jej więcej pieniędzy na zbrojenia potrzebne do dalszego podboju Ukrainy, a być może dalej także działań przeciwko krajom zachodnim. To kolejny argument za pogłębianiem sankcji za inwazję. Na koniec należy dodać kolejny istotny czynnik, o którym moi czytelnicy i widzowie dobrze wiedzą. To ataki dronów i rakiet Ukrainy na infrastrukturę naftową Rosji, ograniczające jej możliwości logistyczne oraz przychody naftowe. W ten sposób uzupełniają niedoskonałe sankcje Zachodu i pogłębiają problemy opisane w tym materiale. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Warunek Polski. Gdyby nastąpiło wstrzymanie tłoczenia ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń do Niemiec, a któryś z udziałowców niemieckich rafinerii, przy czym nie byłby to podmiot rosyjski, byłby zainteresowany dostawami surowca jak Shell czy Eni, to PERN jest w stanie pomóc z tłoczeniami z gdańskiego naftoportu, podał rzecznik PERN w kontekście rewelacji Reutera, że Rosja planuje przerwę dostaw rurociągiem Przyjaźń do Niemiec 1 maja. Więcej na stronie energydrink.today. Polski hub nieustraszony. Nie boimy się konkurencji, bo wiemy, że dla Słowacji Grecja nie będzie bardziej konkurencyjnym partnerem niż Polska. Tak samo jak my nie zamierzamy rywalizować z Grekami o rynki południowej Europy, mówi wiceprezes Orlenu Robert Soszyński w rozmowie z podcastem Energy Drink o budowie hubu gazowego w Polsce. A więcej na stronie energydrink.today. Rynek mocy górą. Grupa Enea podsumowała wyniki finansowe i operacyjne z 2025 roku. Jej zarząd mówi o rekordowych nakładach na dystrybucję, stabilnej sytuacji finansowej oraz roli rynku mocy. Jest nam bezwzględnie potrzebny, mówią przedstawiciele Enei, a więcej na stronie energydrink.today. Obrona koksu. Europosłanka PiS Jadwiga Wiśniewska skrytykowała propozycję rewizji rozporządzenia w sprawie surowców krytycznych w Europie. Jej zdaniem przedstawione przez Komisję zmiany mają charakter pozorowany i nie odpowiadają na najważniejsze wyzwania stojące przed europejskim przemysłem, a więcej także na energydrink.today. Teraz wieści z Europy. Apel o sankcje. Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul podkreślił konieczność dalszej presji na Rosję, aby nie zyskiwała na wojnie w Iranie. Presja na Rosję powinna pozostać duża, szczególnie wymierzona w sektor energetyczny, ocenił przed szczytem ministrów spraw zagranicznych Unii w Luksemburgu. Europa przygotowuje 20. pakiet sankcji. Made
in Europe. Rząd francuski przedstawił kryteria faworyzujące komponenty energetyki odnawialnej produkcji europejskiej. Zostały uwzględnione w przetargach na 12 gigawatów źródeł odnawialnych. Zawierają m.in. kryterium odporności, dając priorytet dostawom z łańcuchów dostaw w Europie niezależnych od Chin. Magnesy turbin wiatrowych mają mieć maksymalnie 50% udziału komponentów chińskich. Kryzys po kryzysie. Prezydent Ukrainy ogłosił, że rurociąg Przyjaźń został naprawiony. Wznowienie dostaw było warunkiem Węgier odblokowania pomocy Unii na rzecz Kijowa wartej 90 miliardów euro. 3 źródła Reutera przekonują jednak, że Rosjanie mogą zatrzymać dostawy z Kazachstanu przez Przyjaźń do Niemiec od 1 maja. Trudne lato. W najlepszym razie musimy się szykować na całkiem ciężkie lato, powiedział komisarz do spraw energii Dan Jorgensen o skutkach wojny w Iranie na rynku surowców i energii w gazecie La Vanguardia. Podkreślał wagę zniszczeń infrastruktury gazowej w Katarze. Polacy odbierają LNG przez nieuszkodzony ciąg skraplający. Jeszcze wieści ze świata. Skuteczny cios. Według 2 źródeł Reutera dronopad Ukrainy z 18 kwietnia doprowadził do zatrzymania przerobu ropy w rafinerii Nowokujbyszewsk w Rosji. Nie został podany termin wznowienia pracy. Ataki Ukrainy mają ograniczyć przychody Kremla i jego logistykę wojenną. Fala słoneczna. Według Międzynarodowej Agencji Energii na świecie przybyło 605 gigawatów nowych paneli fotowoltaicznych w 2025 roku. Wiatr dodał 159 gigawatów, a inne źródła odnawialne 33 gigawaty. Solary odpowiadały w minionym roku za 8% produkcji energii na globie. Rywalizacja baterii. Chiński CATL chwali się baterią do samochodów elektrycznych, która pozwoli na jazdę do 1500 km na jednym ładowaniu. Ma się ładować w 6,5 minuty z 10 do 98%. CATL i BYD z Chin odpowiadają razem za ponad połowę globalnego rynku baterii do elektryków. Porażka irańska. Donald Trump mówi, że nie chce przedłużać zawieszenia broni z Iranem. Teheran nie odpowiada na zaproszenie Pakistanu do kolejnej rundy rozmów. Są sygnały nieoficjalne o gotowości Amerykanów do zniesienia blokady statków irańskich. Był to warunek dalszych rozmów. Ropa Brent kosztuje $98 i dalej drożeje. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.